Czy było warto wracać do pierwszego Crysisa po 18 latach od premiery? Czy ta zapomniana przez twórców seria broni się w 2025 roku i kto powinien po nią sięgnąć? O tym opowiem Wam w tym materiale. Ja jestem Przemo z kanału No Nie, a to kolejny odcinek serii No Nie Zapomnę. Szybkie przypomnienie, No Nie Zapomnę to format, w ramach którego ogrywamy po raz pierwszy gry wydane lata temu lub przechodzimy je po raz kolejny, weryfikując ile rzeczy dalej jest z nich dobrych, nawet po latach. Z serią Crysis do tej pory miałem wspólnego tyle, że jako mały dzieciak ogrywałem trójkę, teraz na potrzeby tego filmu po raz pierwszy przeszedłem jedynkę, a w planach mam niedługo zacząć dwójkę. Tak, bardzo chronologicznie to sobie rozplanowałem. Gameplayowo największym atutem tej gry jest nanokombinezon, a dokładniej jego tryby, między którymi możemy się przełączać. Domyślnie mamy włączony tryb pełnego pancerza, przez który jesteśmy najbardziej tankowaci. Oprócz tego możemy przełączać się na tryb znacznie zwiększający naszą szybkość, tryb silny, który poza zwiększaniem obrażeń naszej pukawki pozwala nam też wyżej skakać, co za tym idzie, łatwiej pokonujemy niektóre przeszkody terenowe, a także tryb, dzięki któremu jesteśmy niewidzialni. Przełączanie się między trybami jest bardzo płynne i pozwala ciekawie bawić się tą mechaniką. Ja najbardziej lubiłem na niewidce wbijać się w środek obozu, robić zamieszanie, a potem po wyeliminowaniu wszystkich uciec na speedzie, gdzie pieprz rośnie. Przez to rozwiązanie gra nada się zarówno do cichego przechodzenia, jak i na głośno. I same lokacje są tak zaprojektowane, że często nie musimy walczyć z przeciwnikami. Strzelanie jest tutaj bardzo dynamiczne. Chociaż momentami miałem wrażenie, że przeciwnicy są za bardzo gąbkami na pociski. Nawet po oddaniu headshotów potrafili parę razy podnieść się z kolan. Przez to, że gra była już robiona z trendem, że gry muszą być bardzo realistyczne, to tutaj bronie często były po prostu za słabe. Większość broni w tej grze mnie osobiście nie kupiło i większość gry chodziłem z jednym karabinem maszynowym i strzelbą jako broń na krótki dystans. Natomiast bronie obcych, które teoretycznie powinny być bardziej OP niż, nazwijmy to, ziemskie odpowiedniki, są moim zdaniem najbardziej useless i w ogóle nie czułem, aby zadawały jakiekolwiek obrażenia. Podoba mi się również to, że przez nieumiejętne zarządzanie amunicją bardzo szybko może się nam ona skończyć i będziemy zmuszeni trochę bardziej pokombinować, aby zdobyć ją ponownie. Dodaje to pewnego elementu strategii i nie pozwala nam na strzelanie wszystkim na przysłowiową pałę. To, co bardzo urozmaiciło rozgrywkę, to możliwość wchodzenia do pojazdów takich jak wozy bojowe czy czołgi. W paru misjach stanęliśmy również za sterami futurystycznego śmigłowca lub minigana. Obowiązkowo muszę pochwalić AI przeciwników. Ci co chwila starają się chować za osłonami, to oni panicznie strzelają wokół miejsca, gdzie staliśmy ostatnio, próbując nas jakkolwiek namierzyć. Biorąc pod uwagę, że w wielu dzisiejszych grach analogiczna sytuacja po zniknięciu wyglądałaby, że przeciwnicy stoją jak ciołki i jedyne co robią to mówią: hej, gdzie on jest? Albo gdzie on się podział? Jest bardzo miłym zaskoczeniem. Największe wrażenie do tej pory robi fizyka gry. W trakcie przechodzenia kampanii zobaczymy wiele spektakularnych, walących się krajobrazów, pokazujących, dlaczego ta gra dostała łatkę palącej komputery. Grafika dzisiaj może wyglądać na przestarzałą, ale i tak uważam, że nie wygląda tragicznie i znajdziemy sporo młodszych gier, które wyglądają znacznie gorzej. Każda misja kampanii jest osobną, semi-open-worldową mapą. W trakcie przechodzenia misji możemy kilkoma możliwymi drogami dotrzeć do celu lub wykonać zadanie poboczne, które często polega na iść do bazy wroga na drugim końcu mapy i zdobyć dokumenty. Przemierzając świat dało się odnieść wrażenie, że z jednej strony oddaje on pewną skalę dużego obszaru, ale z drugiej strony przez to, że co chwila stoją patrole wrogów na naszej drodze, nie sposób się tu nudzić. Core fabuły stanowi trend z tamtych lat, w którym wiele produkcji zarówno filmowych, jak i growych wprowadziło motyw inwazji obcych na Ziemię. Wcielamy się w nomada, który jest członkiem specjalnego oddziału armii USA. Ekipa jest uzbrojona we wspomniane na początku nanoskafandry, będące najpotężniejszą bronią, którą ludzkość zbudowała. Początkowo lądujemy na terenie Korei Północnej i prowadzimy walki z komunistami. Jednak z czasem przychodzi nam do starć również z obcymi. Fabuła nie jest przesadnie ambitna, niemniej posiada parę ciekawych zwrotów akcji i nie da się ukryć, że w połączeniu z dynamiczną akcją gry bawiłem się przy niej bardzo dobrze. Serio, to naprawdę wyglądało jak taki interaktywny film akcji pełen dynamiki, walki i strzelania. Teraz przyjrzyjmy się konkurencji Crysisa z tamtych lat. Na tapet weźmiemy Gears of War wydanego rok wcześniej i Far Cry'a 2 wydanego rok później.
watch the high ground. Someone's after you. W kwestii graficznej żadna z gier nie odstawała, jednak wydaje mi się, że Crysis wydawał się taki bardziej żywy ze względu na swoją kolorystykę. W wypadku fizyki zarówno Crysis, jak i Far Cry 2 dają radę. Z tym, że tutaj odnoszę wrażenie, że Crysis poszedł w taką bardziej spektakularność wybuchów i destrukcji otoczenia, natomiast Far Cry 2 poszedł w stronę realizmu i tego, że na przykład w zależności skąd wieje wiatr, tam się będzie rozprzestrzeniał ogień. W wypadku Crysisa z perspektywy lat warto zauważyć, że zawsze kojarzył się z takim benchmarkiem testującym w boju mocne komputery i myślę, że do tej pory to echo się za nim ciągnie. Kto powinien w niego zagrać w 2025 roku? Jeśli macie w miarę dobry komp, nawet taki ze średniej półki jak ja, koniecznie sprawdźcie tę grę. Obserwacja wspomnianych przeze mnie wybuchów i destrukcji otoczenia jest doświadczeniem samym w sobie i gwarantuję, że zostanie z Wami na długo. Innym, dla którego warto sprawdzić tę grę, jest na pewno nanokombinezon i możliwość zmieniania jego trybów. Mechanika świetna i szkoda, że nikt nie próbował jej zrobić po swojemu w innych grach. Tutaj jako ciekawostkę Wam wspomnę, że podobną mechanikę mieliśmy w wydanej parę lat wcześniej polskiej grze Chrom od Techlandu. Crysisa 1 i pozostałe części trylogii najtaniej kupicie u partnera kanału, czyli Instant Gaming. Link zostawię Wam w opisie. Tyle ode mnie, dzięki, że dotarłeś do końca. Napisz w komentarzu, czy grałeś wcześniej w Crysisa lub czy tym materiałem zachęciłem Cię do sprawdzenia tej zacnej produkcji. Jeśli jeszcze tego nie robisz, proszę Cię o zostawienie łapki w górę i suba na kanale, żebyśmy mogli docierać do coraz większej liczby osób i robić coraz lepsze filmy. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia!